Zapraszamy na wirtualny spacer po wystawie Wrocław 1945-2016, znajdującej się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Technologia filmów 360 stopni sprawia, że możesz oglądać dowolną część ekspozycji. To tu zaczyna się Wrocław. Wspólnie odkrywajmy jego historię. II wojna światowa zakończyła się w Europie 8 maja 1945 roku. Jednakże dla mieszkańców Polski nie oznaczało to końca problemów oraz trosk. Było to związane z Armią Czerwoną, która znalazła się na terytorium wcześniej przed wojną należącym do II Rzeczypospolitej i bynajmniej tych ziem nie planowała opuścić. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, że w Polsce zostanie wprowadzony siłą nowy system komunistyczny, a jednym ze znaków tego czasu był manifest PKWN-u ogłoszony 22 lipca 1944 roku. PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, był niczym innym jak samozwańczym komunistycznym rządem Polski, wysłanym tutaj, zainstalowanym tutaj na polecenie Józefa Stalina. I to właśnie dyktator Związku Radzieckiego był niejako panem sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, czego wyrazem było m.in. zmiana granic Polski. Na naszej wystawie można zobaczyć mapę z roku 1944. Tutaj widzimy jeden z pierwszych planów Józefa Stalina odnośnie nowej granicy zachodniej Polski. Cienka niebieska linia biegła idealnie wzdłuż Odry i to była właśnie ta granica i Wrocław znajdował się na samej tej granicy, miał być podzielony między Niemcy a Polskę. W związku ze zmianami granic tereny wschodnie zostały przez Polskę utracone, tereny z takimi miastami jak Lwów czy też Wilno. Natomiast zyskaliśmy nowe, byłe niemieckie tereny z Opolem, Olsztynem, Szczecinem czy też właśnie z Wrocławiem. Jednakże problem polegał na tym, że te tereny były niesamowicie zniszczone przez działania wojenne. Była też jeszcze jedna bardzo poważna konsekwencja II wojny światowej i samych zmian granic, a mianowicie przesiedlenia. Masowe, milionowe przesiedlenia. Niemcy musieli opuszczać te tereny, a na ich miejsce przyjeżdżali Polacy. Znajdujemy się teraz przy symbolicznym stanowisku Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, który powstał już w październiku 1944 roku. Do jego zadań należało m.in. wysiedlanie Niemców, jak i organizowanie osadnictwa na ziemiach przyłączonych po wojnie do Polski. Warto jednakże zwrócić uwagę na słowo repatriacyjny w jego nazwie. Otóż było ono używane w sposób zakłamany, ale zgodny z komunistyczną propagandą. W prawidłowym, odpowiednim znaczeniu słowa repatriant oznacza to osobę, która powróciła do swojej ojczyzny, wcześniej opuszczając ją zazwyczaj pod przymusem bądź w wyniku jakiegoś zagrożenia. Natomiast w propagandzie komunistycznej repatriantami określano osoby, które przybywały na ziemię zachodnie i północne z Kresów Wschodnich. Osoby, które przecież nie opuściły swojej ojczyzny. A teraz zapraszam Państwa do naszego największego eksponatu na wystawie, do wagonu, w którym będziemy mogli zobaczyć, mniej więcej zobaczyć, w jakich warunkach odbywały się właśnie przesiedlenia. Znajdujemy się w środku wagonu i właśnie w takich mniej więcej bydlęcych wagonach odbywały się przesiedlenia. Jednakże ten egzemplarz jeszcze nie jest taki zły, gdyż posiada dach, a duża część wagonów wówczas tego elementu była pozbawiona. Możemy też tutaj zobaczyć różne przedmioty, które ludzie mogli ze sobą zabierać. Widzimy rower, sprzęt rolniczy, czy nawet obrazy zabierane ze swoich parafii, z kościołów. Ale pamiętajmy, że nie tylko rzeczy, przedmioty były zabierane przez przesiedleńców, również zwierzęta hodowlane, krowy czy też konie jechały w takich wagonach z przesiedleńcami. Było bardzo ciężko spakować się w taką podróż, nie było dokładnie wiadomo, ile ona potrwa oraz gdzie finalnie się dojedzie. Czy to będzie teren miejski, czy też teren wiejski. Nawet gdy wpisało się miejsce, do którego chciało się dotrzeć, to nie było żadnej pewności, że skład kolejowy dojedzie dokładnie w to miejsce. Jeżeli chodzi o Polaków, którzy przybywali do Wrocławia po wojnie, to zjeżdżali się oni właściwie ze wszystkich stron, nie tylko Polski, ale i świata. Przybywali tutaj z Europy Zachodniej, z Europy Wschodniej, jednakże największa ich ilość przyjechała z wielkopolskiej Polski centralnej. Mówiło się, że Wrocław po wojnie był bardzo lwowskim miastem, jednakże byli mieszkańcy Lwowa i okolic stanowili nie więcej niż 10% ogółu mieszkańców powojennego Wrocławia.
Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk i jego stolicę, to nie tylko Polacy tutaj przybywali, ale także przedstawiciele innych narodowości, jak na przykład Ukraińcy, Żydzi wyzwalani z obozów koncentracyjnych, czy nawet Grecy i Macedończycy, którzy uciekali z Halady w wyniku wojny domowej. Ci, którzy przybyli do Wrocławia tuż po wojnie, zastali miasto zniszczone, pogrążone w gruzach, wręcz jeszcze płonące. Było to efektem decyzji władz III Rzeszy o tym, że Wrocław będzie twierdzą, po niemiecku Festung Breslau. Oznaczało to ni mniej, ni więcej, że obrońcy Wrocławia musieli odpierać ataki Armii Czerwonej właściwie do ostatniego żołnierza. I faktycznie Wrocław skapitulował dopiero 6 maja 1945 roku, 4 dni po Berlinie. Jednakże w wyniku oblężenia tego miasta śmierć poniosło około 170 000 cywili, a od 50 do 75% zabudowań miejskich zostało w różnym stopniu zniszczonych. Wobec tych faktów życie w powojennym Wrocławiu było niezwykle trudne, a nawet niebezpieczne. W cudzysłowie nazywano tę ziemię dzikim zachodem, dlatego że żołnierze Armii Czerwonej czy zwykli bandyci często napadali na bezbronną ludność cywilną. Sytuację pogarszał fakt, że właśnie żołnierze Armii Czerwonej traktowali tę ziemię niczym łup wojenny, co oznaczało m.in. rozmontowanie większości wrocławskich fabryk i wywiezienie ich części do Związku Radzieckiego. A nawet rozebranie linii kolejowej łączącej Jelenią Górę z Wrocławiem. Trudną sytuację w powojennym Wrocławiu dodatkowo pogarszała decyzja samych władz komunistycznych o rozpoczęciu akcji, w cudzysłowie, odzysku cegły. Polegała ona na tym, że z ziem przyłączonych do Polski wywożony był budulec po to, aby odbudowywać miasta w Polsce centralnej. Przede wszystkim oczywiście Warszawę, ale także aby budować nowe miasta, jak na przykład Nowa Huta pod Krakowem. Akcja była prowadzona w latach 1949–56 i w tym czasie z samego tylko Wrocławia wywieziono ponad 1 miliard cegieł. Kolejnym bardzo dużym problemem na tych ziemiach było szabrownictwo, czyli proceder grabieży mienia pozostawionego tutaj przez Niemców. Szabrownicy przybywali na te ziemię, aby wywozić stąd cenne przedmioty pozostawione przez byłych mieszkańców lub aby nimi handlować już tutaj na miejscu. We Wrocławiu miejscem do tego przeznaczonym był tak zwany Schaberplatz, zlokalizowany przy placu Grunwaldzkim. Mówiąc o pierwszych powojennych latach we Wrocławiu, trudno nie wspomnieć o roli Kościoła katolickiego, który wobec początkowej słabości władz administracyjnych był jedną z nielicznych instytucji, która faktycznie mogła wpływać na nastroje społeczne. Księża katolicy cieszyli się naprawdę dużym autorytetem wśród przesiedleńców. Dochodziło nawet do sytuacji, że działacze Polskiej Partii Robotniczej domagali się wręcz przysłania księdza katolickiego na ich teren, dlatego że osoby, które tam przybyły, w innym wypadku nie chciały tam pozostać. Kościół katolicki odegrał też bardzo ważną rolę w procesie integracji ludności, która przybyła przecież z różnych stron Polski oraz świata, a także był jednym z nielicznych miejsc, jeżeli nie jedynym, z którą nowo przybyli mogli w jakikolwiek sposób się utożsamiać na terenach, które były przecież dla nich zupełnie obce. Jednym z najpilniejszych zadań, jakie stawiała przed sobą nowa administracja we Wrocławiu, było usunięcie śladów niemieckiej przeszłości tego miasta. Miało to swój wymiar zarówno praktyczny, jak i polityczny i propagandowy. Rzeczą, od której postanowiono rozpocząć, była zmiana nazw ulic. Z jednej strony starano się zachować historyczne nazwy, takie jak na przykład ulica Szewska przy Rynku, tłumacząc je tylko z języka niemieckiego na język polski. Z drugiej zaś strony wszelkie nazwy kojarzące się z kulturą niemiecką musiały zniknąć z przestrzeni miasta. Dotyczyło to nie tylko takich patronów ulic jak Adolf Hitler czy Otto von Bismarck, ale nawet postaci z baśni braci Grimm. W powojennym Wrocławiu nie było miejsca, na przykład na ulicę Czerwonego Kapturka, po niemiecku Rotkepchenweg. Patronami takich ulic pozostawali często polscy poeci, artyści, profesorowie czy też przywódcy powstań. Bardzo ważną rolę, bardzo ważnym momentem, wręcz symbolicznym w usuwaniu śladów niemieckiej przeszłości było zburzenie pomnika cesarza Wilhelma I.
Nastąpiło to w październiku 1945 roku, a dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik Bolesława Chrobrego.